Witajcie! Dziś przeniesiemy się do stycznia 1341 roku, kiedy to Polska pod rządami Kazimierza Wielkiego zmagała się z chaosem i ambicjami wschodnich sąsiadów. W cieniu śmierci Bolesława Jerzego II i walk o Ruś Halicką nad brzegiem Wisły rozegrała się bitwa, która wpisała się w historię walk polsko-rusko-tatarskich. Czy była to tylko lokalna potyczka, czy moment kluczowy dla wzmocnienia pozycji Polski? Zanurzmy się w burzliwy świat XIV wieku. Bolesław Jerzy II był najstarszym synem księcia mazowieckiego Trojdena I z rodu Piastów i Marii Halickiej, córki księcia halicko-wołyńskiego. Jako władca Rusi Halickiej zawarł sojusz z Polską i zobowiązał się do przekazania swoich ziem Kazimierzowi Wielkiemu w przypadku bezpotomnej śmierci. Niestety, Bolesław Jerzy II zmarł bezpotomnie, prawdopodobnie otruty przez ruskich bojarów. Król Polski Kazimierz Wielki zareagował natychmiast. Już 10 dni po śmierci Bolesława Jerzego II wyruszył na Ruś Halicką, zdobywając Lwów i ustanawiając tam polską administrację. Dymitr Detko, przywódca ruskich bojarów, uznał zwierzchnictwo Kazimierza, przyjmując tytuł namiestnika królewskiego Rusi. Jednak z czasem Detko sprzeciwił się obecności polskich oddziałów na Rusi, a lokalni bojarzy wezwali na pomoc Tatarów. Na przełomie 1340 i 1341 roku połączone siły ruskich bojarów i Tatarów pod wodzą Dymitra Detki najechały ziemie polskie. Ich celem było osłabienie wpływów Kazimierza Wielkiego i odzyskanie kontroli nad Rusią Halicką. Wisła jako naturalna bariera obronna stała się kluczowym punktem strategicznym. W styczniu 1341 roku doszło do bitwy nad Wisłą w okolicach Sieciechowa. Wojska Kazimierza stawiły czoła najeźdźcom, uniemożliwiając im sforsowanie rzeki. Według relacji Jana z Czarnkowa bitwa zakończyła się sukcesem Polaków, choć zginął wojewoda sandomierski Mikołaj Czelaj, trafiony tatarską strzałą.
Zwycięstwo to miało dalekosiężne skutki. Odrzucono najazd na ziemie polskie, zmuszając siły tatarsko-ruskie do wycofania się w kierunku Lublina, a następnie na Ruś. To wydarzenie stało się jednym z elementów większej kampanii, która finalnie zakończyła się utrwaleniem wpływów polskich na Rusi. Bitwa nad Wisłą z 1341 roku jest doskonałym przykładem, jak rzeka kształtowała nie tylko geografię, ale i historię Polski. Kazimierz Wielki udowodnił, że potrafi nie tylko budować, ale i skutecznie bronić swojego państwa. Warto zauważyć, że w tym okresie Kazimierz Wielki prowadził również działania na innych frontach. W latach 1343–1348 trwały walki na Śląsku z książętami śląskimi i Luksemburgami. Dzięki umiejętnej polityce i dyplomacji Kazimierz zdołał ustabilizować sytuację na zachodnich granicach, co pozwoliło mu skupić się na ekspansji na wschód. Kazimierz Wielki jest często pamiętany jako władca, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Jego panowanie to okres intensywnej rozbudowy miast, zamków i umocnień. Jednak jego osiągnięcia w dziedzinie militarnej i dyplomatycznej były równie imponujące. Potrafił skutecznie bronić granic państwa, jednocześnie prowadząc politykę wewnętrzną sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu. Bitwa nad Wisłą w 1341 roku była kluczowym momentem w umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Kazimierz Wielki dzięki swojej determinacji i zdolnościom przywódczym zdołał odeprzeć najazd tatarsko-ruski, co miało istotne znaczenie dla dalszego rozwoju państwa. Bitwa nad Wisłą to nie tylko lokalne starcie, ale moment, który symbolizował siłę i determinację Kazimierza Wielkiego w umocnieniu swojej władzy. Dzięki skutecznej obronie naturalnych barier, jaką stanowiła Wisła, oraz umiejętnej polityce, Polska zyskała przewagę w konflikcie z Rusią, torując sobie drogę do dalszej ekspansji na wschód. To starcie, choć nie tak szeroko znane jak inne wielkie bitwy średniowiecza, pokazuje, jak kluczową rolę w historii mogą odegrać rzeki, zamki i szybkie decyzje polityczne. Była to nie tylko walka o ziemię, ale i o wpływy, prestiż oraz przyszłość państwa polskiego. Czy Kazimierz Wielki poprzez swoje działania stworzył fundamenty pod przyszłe sukcesy Polski na arenie międzynarodowej? Jak waszym zdaniem jego decyzja wpłynęła na dalsze losy kraju? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz podzielenia się waszymi przemyśleniami. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wspólnie przenieśliśmy się w fascynujący świat XIV-wiecznej Polski. Już wkrótce przygotuję dla was kolejne historie pełne politycznych intryg, bitew i niezwykłych postaci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.